dzisiaj pokażę Wam naprawdę ostatnią grę wydaną w 1994 roku na konsolę Sony. Jest nią Crime Crackers. Jest to gra RPG wydana 3 grudnia przez Sony Computer Entertainment, tylko w Japonii. To, że gra jest w pełni po japońsku, nie będę wspominał. To powoduje, że fabuła gry schodzi na drugi plan i nie jesteśmy świadomi, co się dzieje i o co chodzi. Dlatego z pomocą przychodzą nam strony internetowe. Ja będę bazować na stronie PSX Data Center. No więc tak. Akcja dzieje się w dalekiej przyszłości na drodze mlecznej, 20 lat po galaktycznej wojnie. Tytułowi Crime Crackers są łowcami głów w galaktyce, powołanych przez rząd federalny do walki z przestępczością. Nasza główna bohaterka, Emilia, dołącza właśnie do takiej grupy łowców głów, stacjonujących na statku kosmicznym Różowy Delfin. Naszej bohaterce towarzyszą dwa osobniki, Doran i Liza. Doran, członek rasy smokowatych, posługujący się ciężką artylerią. Z racji tego, że jest on najstarszy i najbardziej dojrzały, czasami poucza naszą bohaterkę. Liza to kobieta kot. No i powiedzcie, że Japończycy nie mają specyficznej fantazji. Wracając do Lizy, jest ona inna od pozostałych, ponieważ nie posługuje się ona bronią palną, tylko mieczem. Jako jedyna może atakować przeciwników tylko z bliskiej odległości. Załoga Różowego Delfina składa się też z inżyniera, człowieka ptaka o imieniu Parrot, pomocniczego drona Korolog i jest jeszcze Potpuri Vamp, cyberelf. Naszym pierwszym zadaniem jest misja ratunkowa na planecie zwanej Zombie Planet, gdzie znajduje się więzienie. Oczywiście okazuje się, że tak banalna misja przekształca się w rzeź i odkrycie ukrytego sekretu zwanego The Vital. Rzecz, która zna się tylko na zniszczeniu. To już wiem, o co w tej grze chodzi. Zaczynajmy z rzeź. Najpierw uporam się ze sterowaniem, które jest tutaj oczywiście niestandardowe. Spędziłem parę chwil, zanim poznałem, za co odpowiadają poszczególne przyciski. To, co mnie zaskoczyło, to celowanie i strzelanie. Nie mamy tutaj typowego celownika, jak w większości gier z widokiem z pierwszej osoby. Aby strzelić, musimy aktywować tryb strzelania. Dopiero wtedy pojawia nam się na ekranie celownik. Ale kursory, które wcześniej odpowiadały za poruszanie się postaci, teraz odpowiadają za ruch celownika. W trakcie strzelania nie możemy się poruszać. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ale mi to strasznie utrudnia rozgrywkę. Na naszej drodze spotykamy różnych przeciwników. Jakieś gwiazdy, coś co przypomina rekina, piranię. Nieważne. Jeszcze jakieś roboty wstaną nam na drodze. Jak z jednym nie miałem dużych problemów, tak czasami w pomieszczeniu pojawiają się dwa lub więcej. Wtedy ja dostawałem takie papy, jak nowy uczeń w gimnazjum. Widok z pierwszej osoby, strzelanie, amunicja, apteczki. No to gdzie te RPG, o którym mowa na okładce? Nie wiem. Dla mnie RPG to m.in. rozwijanie postaci, przydzielanie punktów itd. No chyba, że jestem w błędzie. I twórcy Media Vision znają inną definicję. Ja się jednak nie zetknąłem z rozwijaniem postaci w tej grze. Mamy widok jak w Might and Magic z portretami towarzyszy. Mamy ich paski życia. W rogu pojawia się komunikat, że obroniliśmy lub uniknęliśmy ataku przeciwnika. Każda postać ma inne statystyki, takie jak punkty życia i pancerz. Mamy też ataki specjalne, których mamy na początku tylko 3. Ale to nie wygląda na RPG, raczej na shootera. No ale to moja osobista opinia. No i żeby za bardzo nie odbiegać od konkurencji, na końcu każdej planszy mamy walkę z bossem. Pierwszym, którego spotykamy, jest różowy prosiak z karabinem. Po jego zlikwidowaniu pojawia się informacja o zdobytych punktach. Później możemy je wydawać? Mamy sklep, gdzie możemy wyposażyć nasz zespół w lepsze bronie, pancerz i dodatkowe przedmioty. Czyli jednak jest jakiś element RPG. Grubo.
Ogólnie gra traci na topornym sterowaniu i braku z mojej strony zrozumienia, co jest wypowiadane przez postaci. Przez to gra staje się typową strzelanką bez fabuły. Lekki, humorystyczny klimat przeciwników i postaci nie przeszkadza aż tak bardzo. Grafika też nie odbiega od jakości całości produktu. Miałem problem, żeby czerpać z tej gry jakąkolwiek przyjemność. Co wy o niej myślicie? Piszcie mi w komentarzach. Ja się z wami żegnam, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i do subskrybowania kanału. Cześć!